Kujawsko-Pomorska e-Szkoła. Rozpoczynamy zajęcia z lekcją języka angielskiego. Z nami w studio pani Aleksandra Kowalska. Dzień dobry, witamy pani Olu. Witajcie, witajcie. Co dzisiaj robimy na lekcji? A my dzisiaj na pierwszej lekcji będziemy mówili o Święcie Dziękczynienia i o Święcie Niepodległości amerykańskim, bo Święto Dziękczynienia było wczoraj i pomyślałam, że warto by było coś się o tym dowiedzieć. To jest to święto z indykiem? Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że w Ameryce prawie każde święto jest z indykiem, ale tak, to jest to święto z indykiem. Hello, hi guys, how are you? I hope you're fine. It's almost the weekend for me and for you probably too. So today we're going to talk about some American festivals or holidays, if you prefer to call it like that, about Thanksgiving and about the 4th of July, known also as the Independence Day. Okay, so let's start. So there are two holidays which are really highly important for the Americans, for the United States citizens, because they kind of define their nation, they define their identity. And first of them is Thanksgiving. The Thanksgiving Day is celebrated on the first day of November. So actually they celebrated Thanksgiving yesterday, and the 4th of July, or the American Independence Day, which is celebrated on the 4th of July. And they are really nice celebration, and it's worth to know something about them. Okay, so let's start with the first one. Thanksgiving. So what is Thanksgiving? Thanksgiving is a holiday all about thanking for something. It's similar to Polish Harvest Festival. To jest podobne do polskich dożynek naprawdę, bo takie są początki tego święta i chciałam Wam dzisiaj o tym powiedzieć. Chociaż to jest amerykańskie święto, z polskim co nieco ma wspólnego, bo i na dożynkach, i na Święcie Dziękczynienia początkowo dziękowało się za to, co nam przyniosły zbiory. A więc takie jest pochodzenie tak jakby tego święta. And let's start. So, Thanksgiving. I'm sure you all are familiar with Thanksgiving, and you know that Thanksgiving is connected with turkey and pumpkin pie. But let's look at some Thanksgiving statistics. The first one, 96% of American families meet for Thanksgiving dinner. So almost everybody comes to their family to celebrate Thanksgiving. The average time spent cooking for Thanksgiving is 7 hours. And just yesterday, I talked to my friend Beata, who lives in the USA, and I asked her for some photos from Thanksgiving and from the Independence Day, and she told me that she is busy cooking, and she will send me something later. And in a minute, you're going to see some photos of her dinner. So she was probably more than 7 hours busy cooking for Thanksgiving. Most people have at least 10 people around at their table, so they invite at least 10 people. So this is like a really big celebration. I suggest you watch Friends episode for Thanksgiving, and you see what I mean. 46 million turkeys are eaten in the USA on this day. Imagine 46 million turkeys eaten on one day. That's a lot. 46.9 million Americans travel more than 50 miles to be home for Thanksgiving. So it actually shows you that this is a really important holiday for them. And what are the most popular cities to travel to? New York City, Miami, Chicago, Los Angeles, and Orlando. So people go to these big cities to celebrate this holiday, very important holiday, with their families. And now let's have a look at the Thanksgiving history, which is kind of complicated, and I would like to make it easier for you so that you remember something. So this is a picture, a very old one. It's taken from Pig's Bay, and it shows you the representation of the first Thanksgiving that was celebrated in 1621. So let's move on to checking what it's all about. Okay? So the whole story starts in the fall of 1620. Fall means autumn, right? And in this fall of 1620, 102 English citizens, men, women, and children, decide to go to America on Mayflower, a ship which is very important, and you should know this name.
and they really have no idea what is America like. Most of the passengers were separatists. What does it mean? They weren't Catholics. They were really kind of Orthodox Protestants, and they wanted religious freedom. So they wanted to have some freedom to practice their religion, and they wanted not to be persecuted for this. Oni po prostu szukali wolności religijnej i chcieli po prostu, żeby ich nikt nie prześladował. No i Ameryka wydawała się być takim terenem, na którym raczej ręka rządu brytyjskiego i króla ich nie dotknie, i właśnie dlatego wybrali przeprowadzkę do Nowego Świata, to the New World. Their nickname was the Pilgrims. They got this nickname because their trip was like a pilgrimage connected with faith, because they wanted religious freedom. So they were called Pilgrim Fathers. Nazwano ich właśnie ojcowie pielgrzymi właśnie dlatego, że ta ich podróż to był taki trochę pielgrzymka, żeby móc świętować to, co oni chcą, żeby móc uprawiać takie praktyki religijne, jakie pragnęli, i żeby po prostu mieć tą wolność religijną, żeby po prostu było im lepiej niż na terenie Anglii. They landed in America a bit further north than they expected. They landed in the area of the present-day Massachusetts. Wylądowali troszeczkę tak jakby bardziej na północ, im się wydawało, że będzie, na terenie dzisiejszego Massachusetts. Tam później powstało miasto Plymouth, ale because they landed more north than they suspected, the winter turned out to be really hard, and nearly half of them died. Otóż dlatego, że wylądowali troszeczkę bardziej na północ niż się spodziewali, to nie byli przygotowani na taką zimę, jaka ich spotkała, a przybyli w grudniu 1620 roku, no i połowa z nich niestety umarła, bardzo dużo chorowało w trakcie tej zimy pierwszej i zostało ich niewielu w sumie. And in spring of 1621, Indians saw that there is a huge problem with those newcomers, and they need help. So Indians started to help them. They started to help them in basically everything. There was one Indian who could speak English because he had some contacts before with the English people. His name was Squanto, and Squanto started to talk with pilgrims, and he basically taught them what they should plant, right? What they should hunt, and how they should grow their crops. So he even told them what fertilizers they should use. Squanto pomógł im w ten sposób, że on im po prostu opowiedział, co oni powinni tam uprawiać, bo no jak wiecie, nie można porównywać tego, co się uprawia w Wielkiej Brytanii dzisiejszej, z tym, co się uprawia na północy Stanów Zjednoczonych. Więc Squanto ich trochę naprowadził na właściwą drogę. Odkryli te wszystkie dynie, squasze, yamsy, sweet potatoes i dowiedzieli się też, że no raczej tam, że tak powiem, takiego zwykłego bydła to będzie im ciężko dorwać i złapać, więc przerzucili się po prostu na ptactwo. Ptactwo po angielsku to jest fowl, no i też właśnie w ten sposób odkryli indyki. I dzięki właśnie Squanto oni wiosną zaczęli po prostu, tak jakby wiedzieli, co już mają robić, tak? Byli troszeczkę lepiej przygotowani. And in November 1621, the pilgrims had kind of their first harvest, the first good harvest festival. It means that they could collect what they have grown, right? What they had grown. They had a successful summer. Oni właśnie, to było mniej więcej w listopadzie 1621 roku, okazało się, że oni już sobie nieźle całkiem radzą i zebrali swoje pierwsze takie plony, które były dosyć owocne. No i jak mówiłam Wam, że jest podobieństwo między dożynkami a Świętem Dziękczynienia, to właśnie postanowili podziękować no Bogu i troszeczkę też Indianom za to, co właśnie udało im się osiągnąć. Okay, so let's move on to the next thing. In autumn 1621, they had the first feast. They ate corn, pumpkin, squash, grain, fish and birds. Zgubiłam jedną literkę P w dyni, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. To jest właśnie to, co oni jedli na swoim pierwszym Święcie Dziękczynienia, pierwszej uczcie, która była jesienią 1621 roku. Tam była kukurydza, dynie, kabaczki, jakieś różne ziarna, ale nie typowe zboża, takie jak pszenica na przykład, ani żyto. Ryby, no i te ptactwo. Okay? And the king of Indians, his name is Massasoit,
He joined the pilgrims for this feast, for this dinner, and he even brought them 5 deer. No i tu też zrobiłam błąd, nie wiem czemu. Powinno być dem przez samo H, nie wiem dlaczego to napisałam. Sorry. Okay, więc przyprowadził im aż 5 łani i świętowali w sumie 3 dni, więc niezła impreza to pierwsze Święto Dziękczynienia było. And this is the first Thanksgiving, right? And then they celebrated every year this harvest festival, right? And in 1863, Abraham Lincoln decided to make a Thanksgiving a national holiday. No i w końcu w 1863 roku Abraham Lincoln, prezydent ówczesny, postanowił zgodzić się, aby Święto Dziękczynienia było tak zwanym świętem narodowym, czyli żeby wszyscy na nie mieli wolne i żeby wszyscy je świętowali w jednym dniu. I kiedy to ustanowiono? Właśnie na czwartek listopada. W tym roku to było wczoraj. Nie wiem, jak tam wyglądało to święto w tej wyjątkowej sytuacji, ale obiecuję Wam, że sprawdzę, czy była słynna parada Macy's. And what are Thanksgiving traditions? Well, first of all, there are 6 of them. The most important one. The first one is the turkey. Okay, so you have to eat the turkey. It can be stuffed turkey, it can be roast turkey, it can be a turkey pate, but you need to have turkey for Thanksgiving dinner. Then you need to have cranberry sauce because cranberry sauce goes well with turkey. Cranberry sauce to sos żurawinowy, on po prostu świetnie pasuje do indyka, dlatego się go właśnie podaje, jest tradycyjną potrawą. Then you need to crack the wishbone. I will tell you what a wishbone is. Okay, we've got here a bone, right? And also birds have this bone. And when you break this bone, you can make a wish, and this wish comes true, apparently. And this is what this custom means, cracking a wishbone. Okay, so you can do it to make your dreams come true. Another tradition is Macy's parade. Macy's Thanksgiving parade started nearly 100 years ago. 100 years ago, it was 1924. W 1924 roku była pierwsza parada sklepu Macy's. Możecie sobie zerknąć na wideo na YouTubie, bo nawet z tej pierwszej parady są po prostu niesamowite rzeczy. Pieniądze wydają tam kolosalne, 13-14 milionów sklep wydaje, żeby tą paradę przeprowadzić i biorą w niej udział wszyscy pracownicy tego sklepu. Jest tam wszystko, jak możecie sobie wyobrazić taki maksymalny przepych, to tak właśnie wygląda Macy's Thanksgiving Parade. And Thanksgiving Day football, so you have to play football on this day, and that's the next tradition. And the last tradition are holiday movies. Taki jeden z takich słynnych filmów, który już jest z lat 40., chyba 40., albo nawet 30., to jest Cud na 32 ulicy i właśnie ten film się typowo ogląda w Thanksgiving, jak się spędza te święta z rodziną. Okay? And now let's look at what Thanksgiving dinner is composed of. No i zobaczmy, z czego ten obiad się składa. You can see 2 pictures of my friend. 2 zdjęcia są mojej koleżanki Beaty. You can see her Thanksgiving dinner table and her dog dressed as turkey. Jak widzicie, tam jest jej obiad, kolacja właściwie świąteczna, dziękczynna i jej pies przebrany za indyka, because this is like the biggest holiday you can imagine. And this little picture is a picture of a pumpkin pie, which is a really nice tart that you can bake yourself. Zachęcam, żebyście spróbowali taką tartę upiec samodzielnie. Ja dzisiaj właśnie piekłam i mam zamiar ją dzisiaj skonsumować. Okay, so what is traditionally on a Thanksgiving table? First of all, you need to have turkey. And as I said, it can be roasted, it can be stuffed faszerowany. It can be stuffed with loads of things. So basically the basis of your meal is turkey, right? So whatever you want to have, you need to have turkey. Then you should have mashed potatoes. Mashed potatoes, which are basically tłuczone ziemniaki, pióre. It is a kind of a side, to jest taki dodatek, and it's a must. You must have it. Then you must have gravy. Gravy is a sauce. You use the sauce to eat it with turkey because turkey tends to be kind of dry. So you need some sauce to make it softer and nicer. Gravy to jest po prostu sos. Then, as I mentioned, you need cranberry sauce. No i oczywiście potrzebny Wam jest też sos żurawinowy, który tak jakby wybija nam smak indyka. Mam nadzieję, że wiecie, bo tam u Beaty na stole, że widzicie, tam u Beaty na stole właśnie ten sos żurawinowy również jest i gravy też jest. Next thing is sweet potato and yam sides, czyli różne potrawy z słodkich ziemniaków, czyli batatów albo z yams. To mogą być gotowane rzeczy, to mogą być zapiekanki, cokolwiek, co jeszcze można postawić na stole, a na dziękczynnym stole musi być mnóstwo rzeczy. Then, cooked vegetable sides, czyli takie gotowane warzywne dodatki. For example, Brussels sprouts, brukselka,
some beans, jakaś fasola, some carrots, some broccoli, some other things you can think of, some other vegetables. Jakieś inne po prostu gotowane warzywa jako dodatek też na stole muszą się znaleźć. Then we've got salads, so fresh vegetables and fresh fruit, czyli sałatki. Sałatki to są z świeżych warzyw i owoców i też takie coś się na stole dziękczynnym powinno znaleźć. And two things, not last but least, pumpkin pie, czyli tarta dyniowa, tradycyjna. I do tego jeszcze może być oczywiście apple pie. And these are like the most traditional dishes you can think of when you think of Thanksgiving. To są takie najbardziej tradycyjne potrawy, które możemy znaleźć na stole Święto Dziękczynienia. Okay, and now I've got a text for you. The text is about history of the whole holiday, Thanksgiving holiday. And then I've got a few questions. A po tym tekście jest kilka pytań, właściwie to prawda i fałsz, także postarajcie się przeczytać i jak najwięcej zapamiętać. Ja dla Was to też przeczytam. Okay. In September 1620, a ship called the Mayflower crossed the sea from England to America, carrying 100 men, women and children. The pilgrims spent 66 days traveling on the Atlantic Ocean in harsh winds. The group landed in what is now called Cape Cod and decided to settle and start a new life there. It was November and they had to prepare for winter, but it was very difficult to find food. It was very cold and many people got sick and died. Spring came and one day Samoset, a leader of the Indian tribe, and his friend Squanto visited the settlers. Squanto helped the settlers grow corn, use fish to fertilize their fields and catch animals. The summer came and then fall. The pilgrims could have their first harvest. It was rich, so they decided to celebrate it with a feast. To thank the Indians, they invited them to come and celebrate with a big meal. There was a lot of turkey, corn, fish fruit and pumpkin pie. Since then, every year they celebrated their harvest with Thanksgiving meal. In 1863, President Lincoln made Thanksgiving an official holiday in the USA and celebrated the fourth Thursday in November and this includes the original food. Okay? And let's look at the sentences. No to teraz będzie prościej, bo ja już właściwie te informacje Wam wcześniej podałam, więc nawet nie musieliście dokładnie tego tekstu czytać, a potraficie na nie odpowiedzieć, zdecydować, czy są prawdziwe, czy fałszywe. The Mayflower crossed the sea in December. Czy Mayflower przepłynął morze w grudniu? Właściwie to ocean. False. Oni już wylądowali mniej więcej w końcówce listopada, także to nie był grudzień, tak? Oni w grudniu już tam przybyli, więc morze zostało przekroczone odrobinę wcześniej. The weather was bad. Of course this is true. There are only men on board of the ship. Czy na statku byli tylko mężczyźni? No, there are whole families. Były całe rodziny. This sentence is false. The winter was terrible for the settlers. No tak, zima była okropna, faktycznie dla osadników. The Indians helped the pilgrims and this is actually true. I w ten sposób, słuchajcie, dobiliśmy do końca naszej opowieści o pierwszym święcie amerykańskim i teraz bierzemy się za drugie, a mianowicie za 4th of July, the 4th of July or the Independence Day. And first I'm going to tell you something about its history and then I'm going to tell you how it is celebrated in America. Okay? So, how about history? The history is a bit complicated, but I'm sure you all know that America wasn't always American. It was British. It was a part of the British Empire. Kiedyś Ameryka była częścią brytyjskiego imperium, no i też część posiadali Francuzi i Hiszpanie, no ale my skupimy się na tej części brytyjskiej. The problem was that the colonists, although they didn't live in Britain, they didn't live in England, they had to pay high taxes in Britain and they were really, really angry, they were outraged about it because there was a problem. They didn't want to pay for nothing. Oni nie chcieli po prostu płacić za nic, tak? I troszeczkę byli zdenerwowani tym, że ciągle muszą te podatki do Wielkiej Brytanii odprowadzać. They refused to trade and pay taxes, but they have no vote and representation in England. I oni, słuchajcie, jeszcze do tego nie mieli ani prawa głosu w tej Anglii, bo nie było ich w parlamencie, ani król tak za bardzo z ich zdaniem się nie liczył. Więc tak jakby ta sytuacja była troszkę jednostronna, tak? Tylko Wielka Brytania, Anglia właściwie wtedy czerpała od Ameryki, a tak naprawdę to niewiele dawała. And they started to rebel. So they started to rebel really, really bad. And one example of such rebellion is the Boston Tea Party, which happened in 1773.
And what happened is that colonists dressed up as Indians and they attacked a British ship with tea and they put the whole load of tea into the sea, into the water. They threw it away. Oni po prostu przebrali się za Indian w Bostonie i jeden ze statków brytyjskich, na którym znajdował się ładunek herbaty, po prostu obrabowali i wyrzucili cały ładunek herbaty do wody, do zatoki. No i wtedy król się strasznie wkurzył. So the king got really, really angry and he put another tax on them. No i znowu im stawił podatek. So it wasn't a good idea to tax them again. And they started something which was called American Revolutionary War. So they started thinking about becoming independent of Britain and they started rebelling against the British rule. I w 775 właśnie zaczęli się burzyć przeciwko tej dominacji brytyjskiej, że już nie chcą im płacić. No i takie, że tak powiem, wojna była troszeczkę podchodowa na początku, ale w końcu 2 lipca 1776 roku stworzono coś, co nazwano spotkał się kongres kontynentalny, drugi kongres kontynentalny, czyli jakieś spotkanie kolonistów, wszystkich kolonii, przedstawicieli i zdecydowali, że zagłosują nad niepodległością Ameryki. No i właśnie w głosowaniu wyszło, że wszyscy tego chcą. So on the 2nd of July 1776, the delegates of the Second Continental Congress voted for American independence from England, from Britain. So they wanted to be an independent country. And on 4th of July 1776, they created a document which was called the Declaration of Independence, and they signed it. It was signed, so it was a fact. They don't want to be British anymore. They want to have their own nation, their own laws, their own parliament, their own government. So in this picture, you can see the act of signing this document, and you can see the founder fathers of America. In a minute, I'm going to explain who they were. Who created this document? So who created this document? They were a few of them. John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Sherman, and Robert Livingston. They are called the founder fathers because they drafted, they created this document. Ci panowie, cała piątka, właśnie stworzyła ten dokument, deklarację niepodległości. Okay? And this is the original Declaration of Independence, and I want to quote one sentence. I chciałabym z tego zacytować jedno zdanie. To jest bardzo ważne zdanie dla Amerykanów, bo ono mówi o tej ich wolności. Wiecie, że mówi się o Ameryce, że to jest land of freedom i właśnie to zdanie jest takim credo amerykańskim i wszyscy Amerykanie je znają i to zdanie brzmi: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Czyli, że wszyscy ludzie stworzeni przez Boga są wolni i powinny być zagwarantowane podstawowe prawa, czyli życie, wolność i tak jakby pozwolenie na dążenie do szczęścia. I to jest najważniejsza linijka tego dokumentu. Ten dokument można zobaczyć. On jest chyba w Filadelfii, tak mi się wydaje, nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że można go właśnie tam zobaczyć w muzeum. I no, jest takim najważniejszym dokumentem amerykańskim stworzonym. So let's talk, how is it celebrated? How do people celebrate the 4th of July? No to jak się to święto świętuje? Big feast. So you have a big, really big celebration, as Americans like to celebrate big, right? And first of all, you've got huge fireworks displays. Ogromne pokazy fajerwerków. Możecie sobie zobaczyć na filmach na pewno. Then you've got parades. Parades are American thing and maybe Irish things. Te parady to są takie amerykańsko-irlandzkie, bym powiedziała, wynalazki, ale naprawdę te parady na Święto Niepodległości są jeszcze chyba większe niż ta parada Macy's. Organizuje je każde miasto, każde tak zwane małe community, czyli społeczność i wszyscy po prostu się tym cieszą. Then you can also go to concerts. I właściwie te koncerty to nie muszą być do końca takie patriotycznych pieśni, jak się u nas świętuje, tylko to są normalne, takie fajne koncerty, bardziej bym powiedziała dla każdego człowieka. Wszyscy się mogą bawić, po prostu ludzie się cieszą tą niepodległością i tą wolnością, którą właśnie uzyskali. Fairs to są kiermasze, jarmarki, takie spotkania. Też warto na taką imprezę, jak będziecie kiedyś w Stanach Zjednoczonych 4 lipca pójść. Barbecues, rodzinne grille, barbecues, czyli spotkania w domu, w ogródkach albo na przykład w parkach.
pikniki, bo to jest również święto rodzinne, więc spotykamy się tam całą rodziną, wolne dla wszystkich i wszyscy świętują razem. I generalnie chodzi o to, żeby było fajnie, żeby było super i żeby się wszyscy świetnie bawili. I dlatego Amerykanie tak bardzo lubią to święto, bo ono jest takie nie do końca bardzo pompatyczne, tylko właśnie wesołe, szczęśliwe i można się na nim dobrze bawić. Jeszcze mamy shows, może być horse show na przykład, parada koni, mogą być zawody różne, więc każde wydarzenie jest dobre, żeby je zorganizować właśnie z okazji Święta Niepodległości i tak też Amerykanie czynią. Okej. Mam dla Was jeszcze tekst, ale wydaje mi się, że my może go nie zdążymy, bo już jest troszeczkę mało czasu, bo mieliśmy leciutki poślizg, więc sobie go po prostu odpuścimy, ale będziecie mogli sobie go zobaczyć kiedyś. Ja tylko przesunę i chciałam Wam podziękować za uwagę. Widzimy się za momencik.